Cześć, witam Was jak zazwyczaj bardzo serdecznie, moi mili goście na kanale Barwy Zdrowia. Janusz Dąbrowski Was wita oczywiście. I jak widzicie, dzisiaj pomówimy sobie o wpływie probiotyków, a w zasadzie symbiotyków na miażdżycę, na choroby układu sercowo-naczyniowego, układu krążenia. I tutaj można byłoby zadać sobie takie dziwne troszeczkę pytanie, co ma piernik do wiatraka? Co mają jakieś tam bakterie do miażdżycy, do układu krwionośnego? A okazuje się, że mają. Tak samo jak te dobre bakterie mają wpływ na funkcjonowanie całego naszego jelita, a więc na cały nasz układ nerwowy, na to, jak się będziemy zachowywać, czy szlak jaśnisty nas trafia, czy jesteśmy w miarę spokojni, zrównoważeni. Mają te również dobre bakterie wpływ na działanie układu kostno-stawowego, a więc te słynne RZS-y, inne historie i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest coś nieprawdopodobnego, jak jesteśmy zbudowani, zaprojektowani i jak niektóre istotki w postaci tych tak zwanych dobrych bakterii oddziałują na nasz po prostu organizm. Ja o tym bardzo obszernie o bakteriach pisałem, między innymi w książce Naturalne składniki suplementów diety. Jest cały rozdział, chyba 5 stron, poświęcony laktobakteriom. Sporo tego jest, omawiam i nazwy są, takie inne historie. Oczywiście, jak działają te bakterie w organizmie. I tutaj w ogromnej większość tych nazw, które ja podawałem w swojej książce, pojawi się dzisiaj w pewnej pracy naukowej bardzo poważnej. Natomiast teraz powiedzmy sobie, słuchajcie, właśnie, o czym będziemy mówić na początku. Słuchajcie, otwieram promocję za darmo dla każdego, kto, kto wstawi lajka, kto zasubskrybuje kanał, no to wysłucha mojej audycji dzisiaj. Co prawda i tak wysłuchacie, jeżeli będziecie chcieli, ale z góry Was proszę od razu o lajki, o subskrypcje, o komentarze, żeby nie zapomnieć, bo to wpływa na pozycjonowanie kanału. Ale dobra, zabieramy się za pracę. Kochani, choroby kręgu, choroby układu krążenia, miażdżyca, czyli arterioskleroza, w wyniku czego dochodzi do zamknięcia światła naczynia, później mogą powstać zawały, udary mózgowe, takie inne historie. I generalnie z tego powodu umiera w Polsce rokrocznie w tej chwili już ponad 140 tysięcy Polek i Polaków. To jest pierwsza przyczyna śmierci. Drugą przyczyną są nowotwory, 100 tysięcy jak na razie, ale szacunki są takie, że za jakieś mniej więcej, znaczy w roku 2035-40 będzie 150 tysięcy zachorowań na znaczy śmierci z powodu nowotworów, będzie 300 tysięcy zachorowań, teraz jest 200 tysięcy na nowotwory, a więc nowotwory będą dzierżyć palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o śmierć Polek i Polaków. Czy możemy coś przeciwko temu zrobić? Oczywiście, że możemy, ale to wszystko zależy od nas samych. Jak będziemy traktować siebie, swój organizm, całą naszą istotę z naszym ciałem, duchem, umysłem i tak dalej. I w związku z tym, kochani, miażdżyca, w ogóle problemy układu krążenia są bardzo poważnymi problemami. I teraz, kochani, udostępnię na chwilkę ekran i tutaj na początek taki artykuł. E, Link do tego artykułu będzie oczywiście w opisie audycji. Miażdżyca, objawy, przyczyny i leczenie. Specjalistki, profesor, doktor habilitowany nauk medycyny Barbara Cybulska, profesor, doktor habilitowany medycyny Dorota Szostak-Węgierek i tak dalej, i tak dalej. A więc jest bardzo dużo wiedzy na temat miażdżycy, co to jest miażdżyca. Warto się z tym zapoznać. Tam konkluzje pewne są takie, z którymi się nie zgadzam, ale to ja się nie zgadzam z wieloma lekarzami. Chodzi o sposoby leczenia, co trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej.
Tu chodzi o między innymi w jaki sposób powstaje ta blaszka miażdżycowa, ciągle się, bo właśnie, o co chodzi z tą arteriosklerozą? Zobaczcie, mamy naczynie prawidłowe, później powstaje tak zwana blaszka miażdżycowa, wyrastająca podobno ze ściany tętnicy. A dlaczego wyrastająca ze ściany, a nie jest to złogiem, który się odkłada? To tego nie wiem. Później mamy pękniętą blaszkę miażdżycową, bo podobno jak ona pęka, to później pojawia się skrzeplina, która przytyka lub zatyka całkowicie naczynie, czyli światło naczynia i zmniejsza się do zera. Praktycznie tu mamy akurat naczynie całkowicie zamknięte przez skrzeplinę, sprawa załatwiona. Ale kochani, dlaczego akurat do tego powstaje? To wszystko po prostu jest brak różnego rodzaju składników. Wielokrotnie o tym mówię, że żeby organizm prawidłowo funkcjonował, prawidłowo funkcjonowały komórki naszego organizmu, to powinniśmy dostarczać organizmowi 70 do 90 składników odżywczych i tak zwanych nieodżywczych, plus woda, plus tlen. Ale jeżeli powiedzmy dostarczamy tego, co trzeba, to zaczynają się problemy w organizmie. Czegoś brak, to powoduje pewnymi skutkami, na przykład mikropęknięciami w naczyniach krwionośnych. No i w związku z tym pojawia się w tych naczyniach cholesterol LDL określany jako zły. Dlaczego zły, to ja ciągle tego nie wiem. LDL, czyli Low Density Lipoprotein, lipoproteina niskiej gęstości, w odróżnieniu od HDL-u, High Density Lipoprotein, czyli lipoproteina wysokiej gęstości i tak dalej. Uważana HDL, uważany cholesterol za tak zwany dobry, i tak dalej. Tylko pytanie znowu, dlaczego tak zwiększa się produkcja tego LDL cholesterolu przez wątrobę i dlaczego ten cholesterol zatyka, dlaczego on się utlenia, bo nie sam cholesterol zatyka, tylko produkty jego utleniania, dlaczego się utleniają, pod wpływem czego brakuje w organizmie, że dochodzi do stresu oksydacyjnego tego LDL cholesterolu i on jest zły. Ale wielokrotnie w audycjach o tym mówiłem, więc ja nie będę tu dzisiaj akurat powtarzał. Zobaczcie, artykuł jest bardzo dobry przez dłuższy czas, że tak powiem, natomiast później pojawiają się takie, powiedzmy, chodzi o to, jak ewentualnie co. Jest tutaj, kochani, przepraszam, jeszcze blaszka z ogniskiem wapnienia, bo przecież wapnienie jest tutaj bardzo ważne i tak dalej, i tak dalej. Na razie to zostawiamy. Artykuł jest, chciałem wam to po prostu pokazać. Natomiast teraz, kochani, przejdziemy do innej rzeczy. Jakiej rzeczy? Otóż, co ma piernik do wiatraka, czyli co mają probiotyki, zaraz wyjaśnimy sobie, co to są probiotyki, prebiotyki, symbiotyki, z miażdżycą, bo okazuje się, jeżeli w naszym organizmie, gdyby nasz organizm był doskonale zaopatrzony w różne substancje, które spowodują, że w naszym organizmie będą się mnożyły tak zwane dobre dwudzielne bakterie, zwłaszcza bakterie kwasu mlekowego, to okazuje się, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o likwidowanie stanów zapalnych, stanów miażdżycowych i tak dalej. Miażdżyca ma to do siebie, że raz, że zamyka światła naczyń krwionośnych, bo miażdżyca jest przede wszystkim chorobą, e, ojejku, tętnic. Zabrakło mi słowa, nie wiem, co się dzieje. Za dużo dzisiaj akurat popracowałem. A więc są żywej tętnicy, więc jest to choroba tętnic przede wszystkim, czyli naczyń doprowadzających krew do poszczególnych tkanek narządów i tak dalej. I te tętnice mają to do siebie, że zaczynają po pewnym czasie twardnieć. Czyli następuje tak zwana skleroza, zabetonowanie dosłownie naczynia. Przepraszam za moje słowa, tutaj takie kolokwializmy, ale ja nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem, nie będę za wszelką cenę się nie będę posługiwał jakimś żargonem medycznym, bo po prostu zwyczajnie się na tym nie znam. Natomiast mówię tak jak takim w miarę ludzkim językiem zrozumiałym dla każdego. I teraz i w związku z tym, co mają probiotyki do tej miażdżycy? I teraz słuchajcie, trzeba wyjaśnić
Co to są probiotyki? Probiotyki to są przede wszystkim bakterie tak zwanego kwasu mlekowego. Będzie o tym mowa dość szeroko. Lactobacillus, bifidobakterie i tak dalej, i tak dalej. Ale są również prebiotyki, są probiotyki, są prebiotyki. Prebiotyki to są pożywki w postaci na przykład tak zwanych fruktooligosaccharydów, którymi żywią się te właśnie dobre bakterie. I jeżeli oczywiście probiotyki i prebiotyki można ze sobą połączyć, i wówczas powstaje suplement, który zawiera zarówno probiotyki, dobre bakterie, i prebiotyki, pożywkę dla nich. I wówczas taki suplement nazywamy synbiotykiem. Taki twór nazywamy synbiotykiem. Jest to coś, co łączy cechy probiotyka i prebiotyka i tak dalej. Więc wszystko jest ładnie. Dobrze byłoby jeszcze, żeby te suplementy zawierały dużą ilość, co najmniej 9 różnych gatunków bakterii. Więcej naprawdę nie trzeba. Akurat ja mam dojście do suplementu, gdzie jest 12 wyszczególnionych, wybranych najlepszych szczepów bakterii, w dodatku zabezpieczonych przed tak zwaną denaturacją, czyli ścięciem białek, czyli zniszczeniem tych bakterii przez kwas solny żołądka. Bo na przykład na rynku są na przykład różnego rodzaju jogurty, kefirki i tak dalej, które zawierają żywe kultury bakterii. No dobrze, ale jeżeli zjemy, to co się dzieje w żołądku? Tam jest kwas solny i powoduje ścinanie białka. Jeżeli jest duże stężenie tego kwasu solnego, a jest duże przy trawieniu białek, no to wiele tych bakterii zostanie zabitych, no i one nie mogą przejść. Dlatego warto dzisiaj stosować specjalnie przygotowane w bardzo wysokiej klasy probiotyki, czy też synbiotyki, które są od razu przy pomocy odpowiednich technologii zabezpieczone przed denaturacją ze strony kwasu solnego, czyli ścięciem się białka, czyli z tym, co się dzieje z jajkiem na patelni. Pod wpływem gorąca białko się ścina i sprawa załatwiona. Tu pod wpływem kwasu solnego białko się ścina, bakterie są zabite. Więc takie wysokiej klasy probiotyki, czy też synbiotyki po prostu są zabezpieczone przed tym. W dodatku warto stosować synbiotyki razem z kolostrum, dlatego że jak mówi doktor nauk medycznych Maciej Hałasa, pamiętam jego wykłady doskonale, i on mówi, że stosowanie probiotyków wysokiej klasy jest bardzo fajne dla jelit, ale stosowanie probiotyków wysokiej klasy z równie wysokiej klasy kolostrum, czyli siarą, jest podwójnie fajne dla jelit. Więc z mojego doświadczenia, zresztą ja sam stosuję, codziennie łykam sobie kolostrum, 3 kapsułki kolostrum, 1 kapsułkę probiotyku. To stosuję wspomaganie, ale plus oczywiście dodatkowe jeszcze inne rzeczy, reishi, czystek, takie preparaty na działanie wątroby, aloes w dużych dawkach. Przeciętnie wypijam około 150 do 200 ml żelu aloesowego, zresztą bardzo smacznego. Zawartość miąższu w tym suplemencie to jest 90-91% w zależności od rodzaju żelu, bo są różne żele z krzemem z pokrzywy albo żele specjalnie dostosowane do chorób kręgu stawowego, czyli z chondroityną, glukozaminą, z hydrolizatem kolagenu i tak dalej, ale to już mniejsza z tym. I teraz w związku z tym, co mówią badania na temat wpływu probiotyków na arteriosklerozę? Jak te probiotyki działają antysklerotycznie, antymiażdżycowo? Więc jak to tutaj widzicie, jest temat Lactobacilli i Bifidobacterium jako czynniki antymiażdżycowe. Akurat link do tego artykułu oczywiście również zamieszczę w opisie. Natomiast my się posłużymy już translacją,
Czyli probiotyki dają nową nadzieję w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy. Jak zwykle nie będę tego czytywał w całości. Zwróćcie uwagę, że ten artykuł został opublikowany 24 września 2022 roku, czyli mniej więcej 3 lata temu. Jest bardzo aktualny w National Library of Medicine i tak dalej, i tak dalej. I troszeczkę sobie poczytamy. Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności ludzi na całym świecie. Miażdżyca, czyli arterioskleroza, dalej będzie jako AS, jest podstawową przyczyną patologiczną większości ostrych i ciężkich chorób układu krążenia, w tym zawału mięśnia sercowego i udaru. Jednak obecne leki stosowane w leczeniu miażdżycy nie są klinicznie skuteczne, a ryzyko resztkowe chorób układu krążenia i wielu skutków ubocznych jest duże. Coraz więcej dowodów potwierdza ścisły związek między mikroorganizmami a częstością występowania arteriosklerozy. Ostatnie dane wykazały, że probiotyki, czyli dobre bakterie, mogą poprawić wiele kluczowych czynników zaangażowanych w rozwój i postęp arteriosklerozy, w tym nierównowagę metabolizmu cholesterolu, dysfunkcję śródbłonka naczyń krwionośnych, czyli tak zwanego, kochani, endotelium, będziemy jeszcze o tym mówić, produkcję czynników prozapalnych, polaryzację makrofagów, zaburzenia flory jelitowej, czyli tak zwanej mikrobioty jelitowej, zakażenie patogennymi mikroorganizmami. Dlatego probiotyki wzbudziły duże zainteresowanie jako nowy potencjalny, w cudzysłowie, lek. Niniejszy przegląd ma na celu podsumowanie wpływu probiotyków na różne czynniki wpływające i dostarczenie cennych spostrzeżeń w poszukiwaniu wczesnej profilaktyki i potencjalnych strategii terapeutycznych przy miażdżycy. A więc już wiemy, że miażdżyca, arterioskleroza jest przewlekłą chorobą zapalną spowodowaną zaburzeniami metabolicznymi, która została rozpoznana przez większość ekspertów w tej dziedzinie. Uporczywe choroby, tak jak nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia, czyli wysokie poziomy cholesterolu lub zaburzenia rozwidlenia naczyń, powodują uszkodzenie śródbłonka naczyniowego, czyli tak zwanego, powtarzam jeszcze, endotelium, w którym lipoproteiny o niskiej gęstości LDL, low density lipoprotein, ulegają masowemu odkładaniu, a następnie utlenianiu do ox-LDL. A więc zwróćcie uwagę, że cholesterol, który się nagle pojawia, ten zły, ten niedobry LDL, po co on się pojawia w ogóle w naczyniach krwionośnych? W jakim celu? Odkłada się, a następnie utlenia się. Ale dlaczego się utlenia? Ja o tym już dzisiaj nie będę mówił, bo wielokrotnie o tym mówię w różnych audycjach, przy różnych okazjach. Jest zresztą specjalna audycja o tym, gdzie pokazuję takie 5 palców, co trzeba zrobić w organizmie, 5 obszarów, zająć się 5 obszarami i ja tam bardzo dokładnie wyjaśniam te mechanizmy. A więc utlenianie do ox-LDL, co powoduje reakcję zapalną i dysfunkcję śródbłonka naczyniowego. To indukuje, czyli ma wpływ na transformację makrofagów. Makrofagi to są tak zwane wielkie żarłoki, wielki fag żarłok, w komórki tak zwane piankowate, nasila reakcję zapalną i sprzyja tworzeniu się blaszek miażdżycowych. Dlatego postęp arteriosklerozy w dużym stopniu zależy od takich czynników jak dyslipidemia, czyli rozchwianie tłuszczowców w organizmie, nadciśnienie tętnicze, reakcja zapalna. Jednak leki terapeutyczne opracowane dla tych postępujących czynników nie osiągają zadowalających rezultatów i niosą ze sobą, ogromne ryzyko resztkowe chorób sercowo-naczyniowych, a także różne skutki uboczne. Sugeruje się, że mogą istnieć inne czynniki wpływające na postęp tych wszystkich chorób, co skłoniło do poszukiwania nowych sposobów zapobiegania i leczenia miażdżycy. Ale ostatnio czytałem pewien artykuł na temat leków, statyn,
wywiad z pewnym polskim profesorem medycyny, który mówi, że statyny, to jest tak niewiele skutków ubocznych, opłaca się je stosować. Oczywiście, że się opłaca. Tak, tak, jak najbardziej. Ostatnio odkryto, że mikroorganizmy mogą być również ważnymi czynnikami wpływającymi na postęp arteriosklerozy, na postęp, czyli na skutki. Czy szybko ta arterioskleroza będzie powstawała, czy też będzie wolno powstawała, albo w ogóle nie będzie powstawała. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że zmiany w składzie mikrobioty jej jelitowej i jej potencjale metabolicznym zostały zidentyfikowane jako czynniki przyczyniające się do rozwoju arteriosklerozy. I tutaj, żebyśmy się dobrze rozumieli, nie chodzi o to, że dostarczanie probiotyków powoduje rozwój arteriosklerozy, tylko zmiany w składzie tej mikrobioty. W badaniu chińskich pacjentów z arteriosklerozą mikrobiota jelitowa z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową została przeanalizowana za pomocą sekwencjonowania, nie wiem dokładnie o co tu chodzi, i stwierdzono, że skład mikrobiomu w jelitach pacjentów z miażdżycą tętnic wieńcowych znacząco różnił się od zdrowych ochotników, a różnice w składzie mikrobiomu jelitowego można wykorzystać do przewidywania ryzyka arteriosklerozy. W prosty sposób. Jeżeli przebadamy na przykład kał danej osoby i stwierdzimy, że tam jest mała ilość prawidłowej mikrobioty jelitowej, a za to duża ilość bakterii gnilnych i tak dalej, to oznacza, że u takiego człowieka mamy do czynienia z postępującym mechanizmem powstawania arteriosklerozy. Oprócz tego, przepraszam, bo tutaj kliknąłem, oprócz tego wiele rodzajów metabolitów wytwarzanych przez mikroorganizmy to kluczowe substancje dla interakcji pomiędzy mikroorganizmami a gospodarzami, które mogą być bezpośrednio uzyskane z transformacji bakterii, diety lub substratów pochodzących od gospodarza i odgrywają ważną rolę w patogenezie chorób, zaburzeń metabolicznych. Na przykład, to też będzie ciekawy temat, może zrobimy sobie audycję. Na przykład drobnoustroje są powiązane z trójmetyloaminą. To jest właśnie bardzo ciekawa substancja. Niedawno była audycja akurat na YouTubie, przedstawiana przez pewnego bardzo znanego lekarza, doktora Marka Skoczylasa, i on mówił właśnie o trójmetyloaminie. A więc drobnoustroje są powiązane z trójmetyloaminą, w tej chwili nieważne co to jest, N-tlenkiem i N-tlenek, czyli tlenek azotu, krótkołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi, które, jak wykazano, są powiązane z postępem arteriosklerozy. I teraz o co chodzi dalej? Będę tutaj oczywiście skolorował pewne tematy. Spośród licznych składników mikrobiologicznych wykrytych w blaszkach miażdżycowych, z wyjątkiem bakterii patogennych, takich jak Helicobacter pylori, pojawienie się probiotyków dało nową nadzieję na zapobieganie i leczenie arteriosklerozy. W badaniu Mitry, pewnego naukowca i innych, składnik kwasu nukleinowego probiotyku Lactobacillus rhamnosus, o Lactobacillus rhamnosus właśnie piszę to również w mojej książce, został wykryty w blaszkach miażdżycowych i był znacznie wzbogacany w blaszkach tak zwanych stabilnych, co sugeruje, że Lactobacillus rhamnosus może odgrywać ważną rolę w regulacji stabilności tych blaszek. Na razie to zostawiamy. Do powszechnych probiotyków należą głównie Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, Streptococcus i Enterococcus, które mogą regulować wiele czynności fizjologicznych w organizmie człowieka, w tym trawienie, metabolizm, odporność
i konkurencyjne wykluczanie patogenów, bo te bakterie, te dobre, wypierają bakterie gnilne, nie pozwalają im się zasiedlać. Tam trwa ciągła wojna. To są nasi żołnierze, specjaliści. Oprócz tego dobre bakterie, słuchajcie, oczyszczają nam kostki jelitowe. Błonnik może jedynie z grubsza, jak miotła, zamieść podłogę, a więc z grubsza oczyścić jelito. Ale kosmik jelitowy na każdym milimetrze kwadratowym jelita, a to jelito ma 360 metrów kwadratowych powierzchni, łącznie z tymi kosmkami, z powierzchnią kosmków jelitowych, na każdym jednym milimetrze kwadratowym jest około 30-40 takich kosmków, takie wypustki z otworkami i często one są pozaklejane, zniszczone, połamane i tak dalej. Trzeba je zregenerować. Oczyszczaniem tych kosmków zajmują się właśnie te dobre bakterie. Ich byle szczotka nie oczyści w postaci na przykład błonnika. Właśnie te dobre bakterie, ich zadaniem jest oczyszczanie tych kosmków jelitowych i regeneracja. Oprócz wytwarzania różnych metabolitów, w tym witamin i wielu innych substancji, probiotyki odgrywają również ważną rolę w konwersji składników odżywczych oraz zapobieganiu i leczeniu licznych chorób. Probiotyki odniosły pewien sukces w zapobieganiu i leczeniu chorób takich jak zapalna choroba jelit, a więc drażliwe jelito, cieknące jelito, cukrzyca i nowotwory. W przypadku arteriosklerozy, miażdżycy, probiotyki mogą bezpośrednio lub pośrednio opóźniać postęp miażdżycy poprzez następujące mechanizmy. Regulację metabolizmu lipidów, czyli tłuszczowców, poprawę funkcji śródbłonka naczyniowego, czyli tak zwanego endotelium, które wytwarza endogenny, czyli wewnętrzny tlenek azotu, a ten tlenek azotu jest odpowiedzialny za rozszerzanie naczyń. Bo jeżeli naczynia się zaciskają, to dochodzi między innymi do nadciśnienia. Jeżeli rozszerzenie, czyli ten tlenek azotu działa jak tak zwany wewnętrzny wazodilatator, który dba, kochani, o po prostu odpowiednie rozszerzanie tych naczyń. Wpływ na polaryzację makrofagów i tak dalej, i tak dalej. Ponadto wykazano, że probiotyki wpływają na niektóre nowe czynniki wpływające związane z arteriosklerozą, w tym dysbiozę flory jelitowej, mikrobioty jelitowej i zakażenie bakteriami chorobotwórczymi. Te bakterie dobre nie pozwalają zagnieżdżać się bakteriom chorobotwórczym i zapobiegają te dobre bakteriom powstawaniu stanów zapalnych. Badania wykazały, że odpowiednia suplementacja probiotykami lub ich powiązanymi produktami, a więc na przykład synbiotykami, jest w stanie poprawić funkcję i skład flory jelitowej, zwalczać bakterie patogenne i regulować stan zapalny w organizmie. I teraz w takim razie, co tu jeszcze? Będę tutaj po prostu fragmenty jakieś znajdował, odczytywał. Na przykład obniżenie poziomu cholesterolu za pomocą probiotyków okazuje się, można. Na występowanie i rozwój arteriosklerozy wpływa wiele czynników, a zaburzony metabolizm lipidów, czyli tłuszczowców, do tego zalicza się cholesterol, jest podstawową cechą większości pacjentów z arteriosklerozą, u których liczne badania epidemiologiczne dotyczące cholesterolu, lipoprotein o niskiej gęstości, czyli LDL, to już wiecie, i całkowitego cholesterolu wykazały, że sprzyjają one występowaniu i rozwojowi arteriosklerozy i odgrywają wiodącą rolę w klinicznej diagnostyce miażdżycy. Więc regulacja poziomu cholesterolu w organizmie jest zatem ważnym sposobem zapobiegania postępowi miażdżycy. Ale jest sprawa taka, dlaczego, jeszcze raz powtarzam, ten LDL cholesterol się pojawia, dlaczego wątroba zwiększa jego produkcję.
bo naczynia pękają, mikropęknięcia są, więc ten cholesterol łata te mikropęknięcia, ale z drugiej strony, jeżeli ten cholesterol, drobinki tego cholesterolu LDL są atakowane przez wolne rodniki, to ten cholesterol ulega utlenieniu, czyli pojawiają się złogi twarde. W dodatku, jeżeli pijemy twardą wodę, to naczynia krwionośne, po prostu na naczyniach krwionośnych wewnętrznej powierzchni osadza się wapń jak kamień w czajniku, jak kamień w rurach wodociągowych centralnego ogrzewania i na tym osadzają się złogi utleniania LDL cholesterolu, bo nie ma antyoksydantów, które by przeszkadzały, które by zneutralizowały wolne rodniki. I proste. Ostatnie badania wykazały, że wiele probiotyków ma korzystne działania regulacyjne na metabolizm lipidów u ludzi, pomagając w ten sposób opóźnić postęp arteriosklerozy. No i co tam jeszcze? Tutaj są bardzo takie trudne, że tak powiem, teksty. Fragmenty tylko. Z uzyskanych dotychczasowych danych wynika, że różne szczepy probiotyczne lub kombinacje probiotyków, a także różna długość karmienia mogą mieć wpływ na ostateczny efekt wywoływany przez probiotyki. Jasne. Kochani, jeżeli ktoś z Was ma problemy z wypróżnianiem się, czyli po prostu z czynnością defekacyjną, czyli popularnie nazywając z robieniem kubki, i ta kubka bez przepraszania tym razem jest mocno woniejąca, bardzo nieprzyjemnie, to znaczy, że macie problemy z jelitami. Natomiast jeżeli na przykład wyregulujecie sobie jelita i między 7 a 8 rano już macie parcie na stolec, tak fachowo nazywając, regularnie idziecie do toalety, odbywa się po prostu chlub i sprawa załatwiona, no to wszystko jest w porządku. Przepraszam, ja opowiadając to wszystko, tą całą historię, mówiłem o sobie. Między 7 a 8 rano u mnie to jest raz dziennie, po prostu tak jak powiedziałem, chlub i sprawa załatwiona. I nie ma żadnych problemów. Nie ma zaparć, nie ma innych różnych historii. Po prostu wypróżnianie jest sensowne. Ale ja od 12 lat już biorę symbiotyki w wysokiej jakości plus kolostrum dzień w dzień. Dobrze. Co jeszcze? Mm. Tak więc probiotyki mogą być nadal nową, farmaceutyczną, alternatywną metodą leczenia pacjentów z arteriosklerozą spowodowaną zaburzeniem metabolizmu cholesterolu. Ale konkretny mechanizm, za pomocą którego probiotyki regulują dyslipidemię krwi obwodowej, pozostaje niejasny. Oczywiście, kochani, naukowcy chcą wiedzieć dlaczego, co i jak. A my nie musimy tego wiedzieć, tylko wiemy, że to działa i to wystarczy. Jak rozklepana kapusta na zapalenie piersi. Rozklepać liście kapuchy, przyłożyć do piersi, sprawa załatwiona. Stare babcine sposoby. Wszystko w tym momencie. Co jeszcze? Probiotyki poprawiają dysfunkcję, a raczej funkcję śródbłonka, czyli wpływają na to, że wszelkie dysfunkcje śródbłonka znikają. Dysfunkcja śródbłonka jest cechą charakterystyczną inicjacji, czyli powstawania miażdżycy i kluczowym zdarzeniem we wczesnych stadiach patogenezy. Ta dysfunkcja wynika z zaburzonych mechanizmów regulacyjnych homeostazy naczyniowej, czyli równowagi w naczyniach krwionośnych. I okazuje się, że ostatnio badania wykazały, że probiotyki mogą poprawić, no nie dysfunkcję, tylko funkcjonowanie śródbłonka poprzez hamowanie stresu oksydacyjnego i zapalenie naczyń, przez przywracanie struktury śródbłonka, czyli regenerację struktury śródbłonka i zwiększenie dostępności tlenku azotu, NO, tego tlenku jako wazodilatatora,
który rozszerza nam naczynia krwionośne. I to jest wszystko ten tlenek azotu, który jest wytwarzany w śródbłonku, czyli w tak zwanym endotelium. I to potencjalnie opóźnia postępy miażdżycy już na wczesnym etapie. Co tutaj jeszcze? Ech. O, Lactobacillus fermentum może łagodzić, konkretnie łagodzi, kochani, dysfunkcję śródbłonka wywołaną takrolimusem poprzez hamowanie dysbiozy, czyli rozchwiania flory jelitowej i poprzez po prostu wpływ na stres oksydacyjny, na stan naczyń zapalnych, na stan zapalny naczyń i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze ciekawego? E, Stres oksydacyjny może również prowadzić do uszkodzenia struktury śródbłonka naczyniowego. Zmiany w strukturze śródbłonka naczyniowego i bariery śródbłonkowej są bezpośrednio związane z rozwojem arteriosklerozy. I okazuje się, że probiotyczny kefir w małej dawce może osłabiać dysfunkcję, czyli niszczenie śródbłonka u szczurów, bo to były doświadczenia ze szczurami, ale u ludzi to samo. Co zaskakuje, co zaskakujące, kefir może również brać udział w naprawie struktur śródbłonka naczyniowego przez pośredniczenie w ponownej endotelizacji układu naczyniowego, czyli odbudowie tego śródbłonka. Probiotyki mają zatem potencjał do wykorzystania jako żywność funkcjonalna i środek terapeutyczny zapobiegający stresowi oksydacyjnemu, który może uczestniczyć w leczeniu lub zapobieganiu takim chorobom jak na przykład miażdżyca i tak dalej. Korzystne efekty probiotyków na dysfunkcję, na funkcjonowanie śródbłonka endotelium zostały również wykazane w kilku badaniach klinicznych, przepraszam. Dalej, regulacja produkcji czynników zapalnych przez probiotyków. W tych procesach zapalnych zwłaszcza uczestniczą tak zwane cytokiny, czynnik TNF-alfa, czyli tumor necrosis factor, czyli czynnik martwicy guza nowotworowego, różnego rodzaju białka CRP. Jak robicie jakieś badania, to często słyszycie o CRP, o interleukinach 6 i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze ciekawego? To zostawiamy na razie. O, regulacja tak zwanej polaryzacji makrofagów przez probiotyki. Na razie to zostawiamy, nie ma sensu. Będziecie chcieli to doczytacie. I teraz co jeszcze tu ciekawego możemy znaleźć? Jak widzicie, tego materiału jest mnóstwo. O, probiotyki regulują homeostazę flory jelitowej, czyli regulują równowagę tej flory, tej mikrobioty jelitowej. Oś jelitowo-sercowa odnosi się do dwukierunkowej relacji między mikrobiotą jelitową a sercem, czyli probiotyki mają wpływ na działanie serca. Ostatnie badania sugerują, że nierównowaga osi jelitowo-sercowej, czyli zaburzenia w tym układzie, wynikająca ze zmienionej mikrobioty jelitowej, odgrywa ważną rolę w postępie arteriosklerozy. Poprzednie badania porównywały próbki kału od zdrowych osób, jak również od pacjentów z objawową miażdżycą, takim jak zawał mięśnia sercowego i udar, i wykazały wyraźne różnice w składzie flory między obiema grupami próbek kału. I teraz co się okazało, że im lepszy jest skład tej mikrobioty jelitowej, tym mniej udarów,
tym mniej zawałów i tak dalej. Co tutaj jeszcze? Nieprawidłowy poziom glukozy, też tym się zajmują probiotyki. Dostosowanie homeostazy, czyli równowagi mikrobioty jelitowej za pomocą probiotyków lub ich powiązanych produktów może być zatem ważnym sposobem zapobiegania lub leczenia arteriosklerozy. Obecnie dostępne są odpowiednie produkty mleczne, które obejmują Lactobacillus i Bifidobacteria i okazały się skutecznym w zmniejszaniu ryzyka w badaniach klinicznych wielu chorób układu krążenia. Ale jest sprawa tutaj, po prostu chodzi o to, żeby, jeszcze raz powtórzę, że różnego rodzaju kefiry, jogurty zawierają to dobroczynne bakterie, ale ogromna większość z nich ulegnie zniszczeniu już w żołądku. Dlatego warto i wręcz należy stosować suplementy z odpowiednio przygotowanymi bakteriami, które będą posiadały pożywkę i które będą zabezpieczone przed denaturacją ze strony kwasu solnego, czyli przed zniszczeniem tych bakterii przez kwas solny żołądka. Probiotyki są odporne na patogeny, które powodują postęp tych wszystkich problemów z naczyniami krwionośnymi. Co tam jeszcze? Mm. Donoszono, że probiotyki z badań naukowych wytwarzają wiele produktów ubocznych metabolizmu, takich jak bakteriocyny, kwasy organiczne, aldehyd octowy, diacetyl, etanol i nadtlenek wodoru, a więc alkohol etanol i nadtlenek wodoru, które są nietoksyczne i niepatogenne i są uważane za najbardziej obiecującą alternatywę dla antybiotyków ze względu na ich aktywność biologiczną i właściwości hamujące wobec patogennych mikroorganizmów gospodarza. Tutaj na przykład powiem, że nadtlenek wodoru, czyli woda utleniona, jest wykorzystywana, ta endogenna, produkowana w organizmie dzięki tym bakteriom, jest wykorzystywana przez organizm do niszczenia wielu wirusów. I tak na przykład Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus reuteri są skuteczne przeciwko Porphyromonas givialis i Helicobacter pylori. A działanie przeciwbakteryjne tych probiotyków prawdopodobnie wynika z rywalizacji o substraty i miejsce wiązania oraz wytwarzania związków przeciwdrobnoustrojowych, tak jak kwas mlekowy itd., itd. No i koniec, wnioski. Probiotyki mogą, to jest taki żargon naukowy, wywierają istotny, korzystny wpływ na wiele tradycyjnych nowych czynników ryzyka miażdżycy, w tym na homeostazę mikrobiomu jelitowego, poziom cholesterolu, cytokiny prozapalne, drobnoustroje związane z miażdżycą i polaryzacją makrofagów. Dzięki temu probiotyki stały się w ostatnich latach bardzo atrakcyjną terapią biologiczną w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy, co pozwoliło na znalezienie szerokiego zakresu potencjalnych celów terapeutycznych. Kochani, zatrzymuję udostępnienie, zaraz będziemy kończyć, bo już też chyba 40 parę minut, dość długie, ale jak widzicie, te artykuły naukowe z PubMed są trudne niejednokrotnie, bardzo długie, bardzo obszerne. Ale dlaczego ja akurat to robię? Wyławiam pewne kwiatki, pewne fragmenty, żeby po prostu pokazać i udowodnić tym wszystkim niewierzącym, znaczy niewierzący nie wchodzą na nasz kanał, ale po prostu trzeba to wszystkim pokazywać, że są zupełnie inne metody dbania o zdrowie, że stosowanie w ciemno antybiotyków, jak to jest jak stosowanie napalmu, który niszczy wszystko, że stosowanie przy naciśnieniu, przy różnego rodzaju problemach chorobowych układu krążenia, statyn czy jakichś innych po prostu typowych farmakoterapeutycznych oddziaływaniach, to jest mało.
I wcale to nie jest często skuteczne. Metody naturalne, a stosowanie probiotyków czy też symbiotyków to są właśnie metody naturalne, kompatybilne z ludzkim organizmem, które mają bardzo szeroki wpływ po prostu na nasz organizm. Nie tylko na układ krwionośny, na funkcjonowanie jelita, na funkcjonowanie wątroby, na funkcjonowanie nerek, płuc i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wiecie doskonale o tym, ja od wielu, wielu lat, od połowy 2013 roku zakochałem się w tej metodzie, w kompleksowym wspomaganiu metabolicznym organizmu. Efekty są oszałamiające. Wielu ludzi, to są już tysiące ludzi w Polsce, którzy skorzystali z tego programu opracowanego przez czeskich lekarzy. Ja nie jestem jedynym, który ten program propaguje, ale no zaliczam się, akurat tak niechcący się zdarzyło, że jestem jednym z pierwszych ludzi, którzy to stosowali i propagowali. I w tej chwili, no tak przypuszczam, że mam w tej dziedzinie największą wiedzę w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie o tym mówię. Masa ludzi dzwoniła do mnie w jakieś konsultacje, później był feedback, widziałem jak to działa, zbierałem po prostu tą całą wiedzę i dlatego dzisiaj mogę się z wami po prostu dzielić. I to byłoby na tyle dzisiaj. Kochani, jeszcze raz proszę o lajki, o subskrypcję, o dzielenie się linkami. Podawajcie te linki do tych audycji swoim znajomym, że jest metoda ochrony zdrowia, że jest metoda ochrony naszych dzieci, że można po prostu w sposób naturalny, bezpieczny i skuteczny zwiększyć odporność tych dzieciaków. Lato się niedługo skończy, zacznie się zima, zacznie się jesień i znowu będą problemy w żłobkach, w przedszkolach i w szkołach. A można temu zaradzić w bardzo prosty sposób. Koniec, kropka. Najlepszego dla was. Papatki.